12 lipiec, dzień dobry. W tym filmie pokażę pomidory nasze, jak wyglądają w fazie niedojrzałej. Dużo owoców jeszcze nie zawiązało się, ale na wszystko przyjdzie czas. A cóż to za futrzany pomidorek? O tym za chwilkę. Na początek zaproszę Państwa, byście zobaczyli pewien krzaczek. Również pochodzi z rodziny psiankowatych, a rośnie na zewnątrz, tam gdzie te pomarańczowe kwiaty. A jak się nazywa? A tak. Chrysalis ixocarpa, inaczej Tomatillo Quen of Malinalco. Rodzina psiankowatych, niczym pomidor, o wyjątkowych owocach, żółtych, owalnych i większych niż mają miechunki, bo to jest miechunka jadalna, ale o niezwykłych owocach różne opinie są na temat smaku. Nie wszystkie miechunki są jadalne. I to jest mój najpiękniejszy krzaczek. A taki gorszy, który stał na wielgachnym słońcu, był podlewany i niepodlewany. Wygląda tak. Był pożerany przez ślimaki. Teraz przeniesiony został ten krzaczek do innego miejsca. Ma kwiat. Widać po listkach tych szczytowych, że wigoru dostaje. Dobrze. I gdzie kupić można? Bo nie wszędzie. U tego sprzedawcy z Węgier. Vale-Irace Exotics. Na eBay między innymi. A ponieważ dzisiaj zaczęła rozkwitać ta kanna, to ją pokażę. Pierwszy rozwijający się kwiat. Nazywa się kanna glaucara. Prezent od koleżanki z kanału. Monika prezentuje. Ona zakupiła sobie i dla mnie. Dzięki Ci, Moniko, pozdrawiam i powodzenia w Twych uprawach. A tam się dzieje, drodzy Państwo, u koleżanki, bo ona tak i gotuje, i domem się zajmuje. No i ma tak dużo roślin, że głowa mała, bardzo dużo kanny odmianowych. W tym roku na to postawiła. Zerknijcie, jak macie ochotę. Zaczynamy. Moje pomidory, moje i małżonka, pochodzą głównie z opakowań oryginalnych. Będę pokazywała, jak wygląda owoc dojrzały i jak wygląda sadzonka, owoc w fazie niedojrzałej. Oto foliak kurzy, co wita na progu. Pomidor, który nie ma opakowania oryginalnego. Nazywa się mega groniasty, o czerwonych owocach. To jest odkrycie moje sprzed 2 lat, 3, ale wtedy nie udało mi się prawie nic zebrać. Natomiast wiecha była znacznie mniejsza niż to i już wtedy wrażenie na mnie zrobiła. A w zeszłym roku ten pomidor rósł w sąsiednim rzędzie i on się wspinał aż do góry, skręcił i szedł po suficie. I takiej wielkości grona olbrzymie, bo tu jest jedna łodyga, jedna gałąź, która się rozchodzi na boki. On takie kiście miał oblepione owocami, coraz wyżej, z tym, że im wyżej, tym drobniejsze, tym mniejsze grona. Nie zdążyły dojrzeć wszystkie, bo przymrozki nastały. W tym roku powinno być ok. Na to wychodzi. Nie wiem, czy on tak powinien zawiązywać owoce nierówno, bo tu jest sztukowo, dosłownie, kwiatów mnóstwo, ale dopiero zaczęły się rozwijać kwiaty.
Teraz na chwilkę wyjdę z tego foliaczka i wejdziemy na chwilkę do tego świńskiego. Zobaczcie Państwo, u mnie ponad tydzień temu zaobserwowaliśmy suchą zgniliznę wierzchołkową pomidorów. Wówczas oprysk zrobiłam takim preparatem. Napisali, zapobiega chorobom fizjologicznym. Więc nie wiem, czy to coś pomoże. W każdym razie nadal pojedyncze sztuki pojawiają się z tą suchą zgnilizną. Może za krótko, ale jest napisane zapobiega. A teraz zobaczcie, kupiłam 2 opakowania, gdzie jest napisane leczy choroby fizjologiczne. Czy to też leczy, a po prostu nie napisano? Z muszli skorupiaków. Proszę się wypowiedzieć na ten temat. Jak zrobić, żeby dalej pomidorki nie poszły. Bo ja dzisiaj lub jutro wieczorem późno oprysk zrobię tym. Dobra, niech to czeka. I jeszcze rozkroimy takiego pomidora. Bardzo króciutki filmik przesłałam dziś rano, gdzie pokazuję, jak tego pomidorka, a jest to nasz pierwszy owoc zawiązany, zrywam z malutkiego krzaczka 6 dni temu. Nie znam odmiany. Może ktoś z Państwa wie, niech podpowie, co to może być za odmiana. Taka koktajlówka z przebarwieniem brązowym. Ja go rozkroję, może coś podpowie to bardziej wnętrze, jaką może być odmianą. Internet mi 2 nazwy podpowiedział, ale może ktoś wie jeszcze o innych. Zerwany 6 dni temu, nadal jest twardawy. Ogólnie pomidorki moje, nasze, mojej męża, bo to jego. Ja robię sadzonki, prawda, i tak dalej, drobnostki. On głównie się zajmuje, małżonek. Więc mam troszkę sadzonek nie z mojego wysiewu. No, takie uziarnienie. Rdzeń białawy. Nasionka zbiorę z tego pierwszego egzemplarza, ale również z innych. Ja mam również nasiona mix, które dostałam od jednego ze sprzedawców, więc może to też być coś z tego miksu. Ale byłoby fajnie poznać nazwę. Czyli nasz pierwszy pomidor dojrzał 6 lipca. Dziś mamy 12. Wysadzone były wszystkie sadzonki tak o czasie, bo w zeszłym roku bardzo późno. Niektórzy z Państwa wcześniej sadzą, a my powiedzmy tak o tej średniej porze. Kwasku nie wyczuwam, ale również słodyczy nie. Smak pomidorka jak najbardziej. Wracamy do pomidorków, a to jest kwiat kalli, odmiana Captain Samba. Polecam też kallę sadzić, kupować cebulki. Długo kwitną. Tu rosną arbuzy, żyta troszeczkę i wchodzimy. Od czego zacząć? Po kolei rzędami przedstawię opakowania i owoce. Arbuzowy. 22 marca siane na rozsadę były. Prawie wszystkie, bo był dosiew później. Nie skiełkowało nieco pomidorków pierwotnie. Nasion nie skiełkowało. Nie pomidorków. Po 2 krzaczki z danej odmiany są sadzone. Czasem 3, czasem 1, ale to rzadkość. I proszę. Po prostu na razie bez żadnych efektów wizualnych. Pomidor, blisko pomidora osadzony. Raz i 2. Kwiatuszki.
Widać, że wzrost wszystkich jest wyrównany poza mega groniastym, czerwonym i odmianą czarny ogier Stallone Nero oraz tu Corazon Sakiewka. Jeszcze gwiazda Teksasu. A kto to przyszedł, Kiciuś? Przyszedłeś, tak? Oj, ty sierotko nasza, ty. I jeszcze tu przy wejściu czerwony krem Bendrika, koktajlówka. Do 1,50 m piszą. Ale jak na koktajlówkę ma spore owoce. Gorąco. No niestety dni teraz są takie. Odczuwalnie to 40 stopni jak nic. 36 w dzień jest przepowiadane. Ciężko mają stworzenia. Koty, ludzie. A takie chore kocurki. Tym bardziej. Tak? Powiedz cześć. Powiedz cześć. Kiciuś. Brr. No. I co jeszcze? I jeszcze mry, tak? Dobra. Nagrywamy dalej, powiedz. A ty leż w cieniu. Nie bój, nie bój, nie dotykam łapki. O, łapkę leczymy teraz, obie opuszki. Kolejny pomidor to Bolszaja Raduta, czyli wielka tęcza. Owoce. A teraz pomidor, bardzo podoba mi się ten z wyglądu. Jest to kopilka, inaczej skarbonka. Widać już kształt i taką strukturę cieniowane. Koniec pierwszego rzędu. A dowiedziałam się, słuchajcie, niedawno, może to głupie, ale nie wszystko się wie od razu, bazylię, żeby sadzić wśród pomidorów. Ja do tej pory kwiaty sadziłam, aksamitki przy pomidorkach, ale bazylia podobno gra. Jak najbardziej, to prawda. A oto pomidor. Taki. Kolego Pawle, czy ty poznajesz? I państwo poznajecie? Ci, którzy uprawiają tę odmianę? Ja mam jeszcze jedną o podobnym wyglądzie, ale kupiony pod inną nazwą przed laty. Oto obsypany mnóstwem już dużych pomidorów Corazon. Kształt sakiewki. Paweł, to te od ciebie. I jak dużo owoców. Bardzo plenny widzę. A obok pomidor, który mnie smakiem zachwycił, bo ja nie lubię kwaskowych pomidorków, mało słodkich. Pamięta ktoś z państwa z poprzednich lat? Oto zielony tygrys. Tylko wiecie państwo, na zdjęciu jest faza taka jak teraz, a to jest faza niedojrzała. Pomidor, gdy będzie dojrzały, stanie się dość mocno żółty. W pomarańczkę takie smugi będzie miał. Bardzo dobry.
Czyli on jest ze mną już 3. rok. Dobrze, lecimy dalej. Owoców też ma dużo, jeszcze dodam. I do stycznia udawało się nam przechować w pudełku po jajkach w chłodnym, ciemnym miejscu. A obok już pokazana gwiazda Teksasu. Dalej. Czyli dalej wyszłam do sąsiedniego rzędu. Jest to, kolego Pawle, ano co eur, podobny do jerozolimskiego. No, a zobaczymy, one rosną niedaleko siebie, zobaczymy. Na razie tak wyglądają owoce. Jak napisane, piękny, słodki, zgadza się. Musi się zgadzać, jeszcze tego nie wiem. I ma ile? Raz, 2, 3 pomidory, 4 zawiązuje się. Na razie więcej nie ma. U góry kwiaty. A teraz niewysoki krzak. O już pięknych owocach. Jest to. Mamy odpowiedź. Jerozolima. Czyli nie jest to ten sam, kolego. Ja tak myślałam i nie wiem, czy nie ty, jak pisaliśmy. No, bo mamy tak wyglądają owoce Jerozolimy, a tak ano ca eur. Różnica jest i plenność, i kształt, i wygląd. O, tak ma wyglądać. Piękny, prawda? Piękny. Oby jak najszybciej. I krzaczek widać wysokość. Chyba najniższy, prawdopodobnie tak. W tym foliaku najniższy. 3. rząd. Od brzegu zaczniemy. Tu owoce pięknie wyglądają. Pięknie. A jest to odmiana morski konik. 3. rok ze mną. I w tym sezonie już widzę, że najlepsze miejsce to jest to gorący, w pełni słoneczny foliak. Poprzednio rósł w półcienistym. Krzaki nie były wysokie, ale pierwszy owoc z tą suchą zgnilizną. Taki malutki, a już ma. A to piętka po kwiatku. Dobra, oby więcej nie było. No i podobny kształt ma jak na opakowaniu, bo w tamtej miejscówce nie był tak piękny. Super. Dobrze, kolejna odmiana. To będzie ta Stallone Nero. Wielki to ma być pomidoras, czyli czarny ogier. I z tej serii będę jeszcze miała 2 odmiany. Na razie taki owoc. No i właśnie słuchajcie, na tej sadzonce dużo, bardzo dużo suchej zgnilizny było. 6 owoców poszło do wyrzucenia już. Wielki żal. No ale cóż, no, może jest podatny, tak po prostu. A zwróćcie uwagę, jak wielgachne ma tutaj szypułki. Tu jest puste po oderwanym, chorym pomidorku. Ale wielgachne.
Ja za pomidorkami nie jestem za uprawą, to znaczy lubię je bardzo mieć, swoje, tak? Moją pasją są arbuzy. Na przykład taki jak ten przepiękny, odmiana Yellow Wonder. Zachęcam do uprawy arbuzów. Wiecie Państwo, że arbuzy również mogą mieć suchą zgniliznę. No niestety, też trzeba opryski robić. Wracamy do pomidorów. A oto kolejny o pięknych owocach. Nie ma oryginalnego opakowania. A jest to, jeżeli mąż nie przestawił fiszki, a raczej nie. Gargamel Yellow. Tomatinko, pozdrawiam Cię, kochana. Piękne, piękne masz te egzemplarze. Na kanał Tomatinki zapraszam. Szał i rozpusta pomidorowa. Wspaniałe. Czy to jest Gargamel Yellow?